Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Not gonna lie, jestem po całym tygodniu pracy, jestem zmęczona, nie chce mi się tego nagrywać, ale takie dni też są. I to jest normalne. I chcę, żeby to była taka mała przypominajka, że każda emocja jest potrzebna do życia, okej? Tak jak ja miałam dzisiaj ciężki dzień, więc mówię wam wprost, że po prostu mi się nie chce. Tak wy też macie prawo mieć takie dni. Każdy człowiek ma takie dni i absolutnie ma prawo do takich dni. No ale przejdźmy do tematu odcinka, czyli do sekretów mojego planowania. Jeżeli oglądacie mnie na TikToku, to wiecie, że zaczęłam playlistę Planowanie z Monią już jakiś rok temu. A wszystko zaczęło się od tego, że uznałam, że w moim życiu jest zbyt duży chaos i ja muszę sobie zacząć planować życie. No i zaczęłam planować życie. A moim pierwszym krokiem było kupienie takiego planera na ścianę. Taki miesięczny planer, na którym można było zapisywać różne rzeczy, potem je zmazywać, wiecie, takimi specjalnymi markerami, taka wiecie, tablica suchościeralna, coś w ten deseń. No i na początku ja to ogarniałam, ale potem zdałam sobie sprawę, że średnio mi to pomaga. Bo jednak wiecie, ten planer sobie stał gdzieś w pokoju i ja na niego raz patrzyłam, raz nie patrzyłam. I to nie było dla mnie. To jest taki mój pierwszy sekrecik, taka pierwsza moja obserwacja. Ja muszę mieć coś, co mam zawsze przy sobie. Dlatego mam zeszyt, który jest moim kalendarzem. I jak tutaj skończy się miejsce, to oczywiście biorę kolejny zeszyt i robię kolejny kalendarz. Nie ukrywam, że już kolejny kalendarz mam zaprojektowany, bo ten, co teraz mam, mi się kończy. Bo mam tu rozpisane dni tylko do końca października. No i myślę, że część z Was ma ochotę mnie zapytać, czemu zeszyt? Czemu nie kalendarz gotowy? Jest tyle kalendarzy, wiecie, w Empiku i w różnych innych sklepach papierniczych i w ogóle. No, ja nie jestem tego fanką. Ja jestem fanką kalendarza w momencie, w którym sama go sobie zrobię. I to jest w ogóle coś pokręconego w moim przypadku. Ale serio, ja nie lubię tych gotowych kalendarzy, a jak ja sobie zaprojektuję zeszyt tak jak ja chcę, według siebie, to wtedy ja czuję większy porządek w tym wszystkim. Także raczej nigdy nie kupię gotowego kalendarza, ale będę kupowała na potęgę zeszyty, z których będę robiła kalendarze. No i moje tworzenie kalendarza z zeszytu wygląda tak, że robię sobie zakładkę na każdy miesiąc. No i piszę, że tutaj zaczyna się jakiś miesiąc, w sensie na przykład, nie wiem, teraz październik 2025. No i potem każda strona to jest dany dzień. Piszę sobie numer dnia, piszę sobie jaki to jest dzień tygodnia i tak cały zeszyt, dopóki mi się nie skończy. No i szczerze mówiąc, bardzo mi ten format planowania odpowiada. W takim kalendarzu zapisuję sobie tak naprawdę wszystko. Dosłownie wszystko. Nawet najmniejsze rzeczy, typu żeby umyć włosy. Serio, gdybym ja tego nie zapisała, to zapomniałabym, że planowałam umyć włosy tego dnia. Ja jestem tego typu osobą, ale też powiem Wam szczerze, że zauważyłam u siebie duży progres, bo na początku ja sobie planowałam pewne rzeczy i miałam takie zaplanowane, koniec, to musi tak być i tak będzie super. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że jakby czasem plany mogą się zmienić. I na początku bardzo mnie to frustrowało, jak mi coś wypadło nagle, jakiegoś niespodziewanego, ale ważnego, to ja miałam takie, to nie no, jak zmienić plany? Przecież ja muszę zrobić to i to danego dnia. Ale rozmawiałam o tym na terapii. I moja terapeutka powiedziała mi, plany są po to, aby umieć też je zmieniać. Banalne, ale naprawdę dało mi do myślenia. Przecież życie jest tak nieprzewidywalne, że nie da się go tak zaplanować i nic w nim nie zmienić. I ja nie mówię tutaj o miesiącu w przód, ja mówię tu o tygodniu w przód. Nawet o 3 dniach w przód. Bo zapomniałam powiedzieć, że na początku ja planowałam całe miesiące z góry. A jednak to był straszny chaos w moim przypadku. Bo niby coś tam zaplanowałam, ale tak naprawdę większość z tych rzeczy nie dochodziła do skutku. Albo i tak mi się wszystko po prostu zmieniało. Też musiałam brać pod uwagę w wielu przypadkach mój stan psychiczny. No nie ukrywam tego. Także no było jak było. Dlatego też między innymi ten planer miesięczny na ścianę mi się kompletnie nie sprawdził. Ale próbowałam też na przykład planować całe miesiące już w tym kalendarzu w zeszycie.
Też nie wyszło. Dlatego opracowałam sobie taki system, że w każdą niedzielę planuję kolejny tydzień. Od poniedziałku do niedzieli. I to mi się mega dobrze sprawdza. Nawet jeżeli te plany muszę czasem zmienić, nawet jeżeli tam mi się różne rzeczy, wiecie, pokręcą, że ja będę musiała zmienić dni tego, albo coś przenieść w ogóle na jeszcze kolejny tydzień, nie czuję aż tak dużej frustracji. I może też właśnie w tym tkwi całe takie sedno planowania, żeby nie planować nie wiadomo ile w przód, tylko wiecie, taki tydzień w przód, to wydaje mi się, że jest dosyć optymalny. No i tak jak już wspomniałam, ja zapisuję tutaj wszystko. Ja dosłownie zapisuję, otworzyłam na randomowym dniu ten kalendarz i mamy, żeby na przykład iść do Dino po kajzerki i jajka. Gdybym tego nie zapisała, to bym zapomniała. Albo na przykład inny dzień i tutaj może to być ciekawe dla Was, ja Wam to wyjaśnię. Zjeść wędlinę, jeśli nie jest zjedzona. Słuchajcie, to jest zapisek związany z terminem ważności tej wędliny. Ja nie lubię wyrzucać jedzenia, a w mojej lodówce bardzo często się różne rzeczy gubiły. Ja o nich zapominałam, że jest krótki termin ważności, więc zapisuję sobie w dniu terminu ważności, że trzeba to zjeść, jeżeli to nie jest zjedzone, żeby tego nie wyrzucać. I słuchajcie, to naprawdę się sprawdza. Dosłownie dzisiaj, dzięki temu, że ja miałam zapisane, że mam zjeść taką szynkę, miałam kupioną szynkę, ja już miałam ją otwartą i do dzisiaj był termin ważności i dzięki temu ja ją dzisiaj skończyłam. Oczywiście mam też zapisane, kiedy mam terapię, kiedy mam jakieś wizyty u lekarza, kiedy sobie planuję posprzątać pokój, różne rzeczy, wszystko tutaj piszę, naprawdę wszystko. Piszę sobie nawet, że mam jakieś spotkanie, wiecie, wyjście ze znajomymi, jakąś imprezę, albo żeby komuś nawet odpowiedzieć na głosówki. Ja nie zawsze mam czas, żeby od razu odsłuchać jakichś głosówek, wiecie, parominutowych, takich długich, więc no ja sobie zapisuję danego dnia, że okej, dzisiaj mam to odsłuchać i nagrać odpowiedź. I bliscy mi ludzie wiedzą, że ja tak działam i w sumie bliscy mi ludzie też tak działają. Także według mnie to jest jak najbardziej okej, bo to jest kwestia komunikacji i kwestia tego, żeby po prostu jakby wejść na, wiecie, dobre tory relacji i porozumienia w tej relacji. Teraz przeszłam sobie do ostatniej strony kalendarza, bo na ostatniej stronie mam zapisane tematy, które mam uwzględnić w planowaniu, żeby o nich nie zapomnieć. I ja Wam to wszystko wyjaśnię, co tu się dzieje. Pierwszy temat: praca. No typowo, po prostu zapisuję, kiedy mam pracę. Jeżeli chodzi stricte o godziny pracy i o godziny na przykład zajęć na studiach, na które chodzę, bo teraz mam indywidualny tok nauczania, więc mało co jestem na uczelni, ale jeżeli chodzę, to sobie zapisuję po prostu, że mam studia, w sensie w tym kalendarzu, w zeszycie, a w kalendarzu w telefonie zapisuję sobie dokładne godziny wszystkiego, bo takie rzeczy niezmienne lubię sobie tam zapisywać. Chociaż moja praca jest na tyle ruchoma, że ja dopiero po pracy zapisuję sobie, od której do której godziny byłam w pracy. I to mi też pomaga ułożyć moją głowę. No to mamy te tematy praca i studia, potem mamy TikToki zarówno na pierwsze, jak i na drugie konto. No i sobie rozpisuję. Wiecie, ja mam grafik do pracy, więc ja wiem, kiedy będę miała więcej czasu, kiedy będę miała mniej czasu, kiedy będę na wyjeździe, a kiedy będę w Krakowie. I dzięki temu jestem w stanie sobie zaplanować, kiedy nagrać TikToki, kiedy je zmontować, kiedy wstawić. Dosłownie otworzyłam randomowy dzień i mamy na przykład zmontować i wstawić vloga z zakupów. Albo innego dnia zmontować i wstawić skincare routine. Albo jeszcze innego dnia zmontować i wstawić zdjęcia na drugie konto. Tam chodziło o to, żeby dodać napisy do tych zdjęć, bo ja wstawiałam takie zdjęcia z horrorów, które obejrzałam. I wtedy na szczęście udało mi się to zrobić, bo oczywiście ja sobie dużo rzeczy zapisuję, ale nie zawsze mi się uda to zrobić, bo nie jestem robotem i nie mam nielimitowanych pokładów energii w sobie. I daję sobie też na to przestrzeń. Na przykład z tym drugim kątem trochę się czuję źle z tym, że powiedziałam, że teraz będzie dzień w dzień część story time, a ja już robię drugi dzień przerwy aktualnie dzisiaj, bo ja nie miałam czasu tego zmontować. I w ogóle już ostatnio naprawdę grafik spania, w sensie, wiecie, mój zegar biologiczny to się tak rozregulował, że ja nie wiem, co się dzieje, że ja, wiecie,
śpię w nocy, potem śpię w dzień, bo mnie ścina na drzemkę, potem nie śpię w nocy, potem znowu śpię w dzień i znowu śpię w nocy i nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Więc wiecie, czuję się z tym osobiście źle, że czasem mi się nie uda różnych rzeczy zrobić, ale wiem też, że muszę mieć tą przestrzeń dla siebie, bo inaczej po prostu bym nie wyrobiła. A czasem po prostu i tak nie mam tej przestrzeni dla siebie, a i tak się nie wyrabiam, więc właśnie to jest też to, że ja i mój pracoholistyczny mózg, w który wiele osób nie wierzy, bo uważa, że wymyślam to sobie, no ale spoko. Moja terapeutka uważa inaczej, moja psychiatrka też. Mój pracoholistyczny mózg jest taki, że no im więcej, tym lepiej, nie? Ja sobie musiałam zrobić limit 15 zadań dziennie, ale do kwestii jeszcze ogarniania mojego pracoholizmu przejdę. Teraz przejdźmy do dalszych tematów. Mam oczywiście temat podcastu i ja zapisuję tutaj, żeby was nie okłamać. Na przykład otworzyłam randomowy dzień. Nagrać 5. odcinek Pogadanek z Monią. Albo mamy w inny dzień zmontować 5. odcinek podcastu. Tak się kręcę w pewnym obszarze, to ten 5. odcinek tutaj jest. Tego samego dnia kolejne zadanie. Wstawić 5. odcinek podcastu na YouTube'a i Spotify oraz ustawić datę premiery. Kolejny punkt tego samego dnia. Zrobić miniaturkę do 5. odcinka podcastu. Zapisuję sobie wszystko, a jak czegoś zapomnę, to serio jest źle. Bo na przykład ja miałam zapisane raz, i to w sumie niedawno było, żeby wstawić na YouTube'a i Spotify'a odcinek podcastu dany. Nie wiem, czy nawet nie ostatni. A się okazało, że nie zapisałam nigdzie, żeby zrobić do niego miniaturkę. I już było źle. Bo ja byłam taka, ale jak ja mam to wstawić, jak ja nie mam miniaturki na YouTube'a? Na szczęście zrobienie miniaturki zajmuje mi minutę, więc jest naprawdę okej. Ale no właśnie ja jestem tego typu osobą, że jest tego tyle, że ja bym się pogubiła w swoim własnym życiu, gdyby nie to planowanie. Przechodząc dalej, wezmę 2 tematy razem, maseczki i yerba. I żeby wam to wyjaśnić, bo to brzmi trochę dziwnie i w sumie nie zawsze mi się to udaje. I w sumie to bardzo często mi się nie udaje, ale i tak próbuję. Chcę wyrobić sobie nawyk robienia regularnie maseczek na twarz, żeby dbać o siebie. I pod tym kątem to sama się sobie dziwię, dlatego że ja ogólnie bardzo nie lubię schematów. Ja lubię wychodzić poza schematy, ja lubię być kreatywna, ale jeżeli chodzi o moje planowanie, ja potrzebuję schematów. Tylko że wychodzę z założenia, że jeżeli te schematy nie są narzucone przez świat, tylko one są moje, to ja czuję, że postępuję zgodnie ze schematami, w zgodzie ze sobą. No i tutaj chodzi o to, że ja wymyśliłam sobie taki schemat, że zapisuję jednego dnia, żeby zrobić sobie maseczkę na dzień, kolejnego dnia maseczkę na noc, a kolejnego dnia wymienić susz do yerby. Bo susz do yerby można zalewać po 5-6 razy, więc tak policzyłam, że około 3 dni, tak mniej więcej. I wiecie, cały czas lecę tym schematem, no nie? Maseczka na dzień, maseczka na noc, yerba, maseczka na dzień, maseczka na noc, yerba i tak w kółko. I jeżeli chodzi o wymienienie suszu do yerby, to mi bardzo dobrze to wychodzi. Jeżeli chodzi o maseczki, niezbyt dobrze, ale staram się, okej? Staram się. Dalej mamy 3 tematy zarezerwowane na niedzielę, czyli maile, porządkowanie maili, bo ja mam ogólnie parę maili, z których korzystam i ja chcę je sobie porządkować, wiecie, sprawdzać co tydzień, właśnie co niedzielę, sprawdzać, czy jest tam coś ważnego, czy można usunąć niektóre maile, wiecie, żeby po prostu mieć ten porządek, ogarniać ten cały chaos. Kolejny temat to jest uzupełnianie papierowego dziennika pozytywnego myślenia, bo ja zapisuję sobie rzeczy na bieżąco, przynajmniej staram się, bo nie zawsze mi to wychodzi, zapisywać na bieżąco rzeczy w telefonie, a potem przepisywać sobie do dziennika papierowego. I to też mi porządkuje głowę. Ja w ogóle bardzo lubię przepisywanie, bo dzięki przepisywaniu też ja zawsze dużo zapamiętywałam. Na przykład w szkole ja uwielbiałam robić notatki, jak się uczyłam, bo jak robiłam notatki, to ja od razu zapamiętywałam i później nie musiałam nad tym wszystkim ślęczeć. I w sumie dalej tak mam. Ja bardzo lubię przepisywać, bardzo lubię sobie to układać po prostu po swojemu. Dlatego też tak robię z tym dziennikiem. No i kolejny temat zarezerwowany na niedzielę, o którym już wspominałam, to jest planowanie, czyli po prostu planowanie kolejnego tygodnia. I tak zapisuję sobie w kalendarzu na każdą niedzielę, żeby zaplanować kolejny tydzień. Czajcie to? Bo ja bym mogła o tym zapomnieć,
żeby zaplanować tydzień. Teraz muszę zrobić sobie mały przerywnik, nagram resztę innego dnia, ale do Was wracam za parę sekund, także do zobaczenia. A few moments later. Witam po paru sekundach, u mnie minęły 2 dni, lecę dalej z tematami mojego planowania. Kolejnym tematem są pieniądze. Tutaj chodzi o to, że jak potrzebuję iść do bankomatu, do wpłatomatu, albo zapłacić na przykład za mieszkanie, albo za telefon, to takie rzeczy po prostu sobie zapisuję, żeby też mieć wszystko tutaj uporządkowane. Kolejny punkt: zakupy. No po prostu jak się skończą rzeczy w domu, czy to do jedzenia, czy to kosmetyki, czy to nie wiem, cokolwiek innego, to po prostu sobie zapisuję, że kupić to i to. A jeżeli mam zrobić duże zakupy, to po prostu zrobić zakupy. I wtedy robię sobie w telefonie bądź na innej kartce listę tych dużych zakupów, żeby też nie zapomnieć, co mam kupić. Kolejne 2 tematy to sprzątanie i pranie, czyli planuję sobie, kiedy dokładnie posprzątać pokój, albo jak jest mój tydzień sprzątania, to części wspólne. No i oczywiście, kiedy zrobić pranie, bo patrząc na to, że często wyjeżdżam, to nie zawsze jest to takie proste, żeby zrobić pranie. Kolejnym tematem są filmiki i zdjęcia. Zawsze na początku miesiąca porządkuję telefon, porządkuję galerię i z poprzedniego miesiąca usuwam niepotrzebne screeny, niepotrzebne zdjęcia. Jak robiłam sobie 1000 zdjęć, to wybieram najlepsze z danej sesji, wiecie jak to jest. I też usuwam filmiki, które wiem, że mi się nie przydadzą na telefonie, ale jeżeli chcę sobie je zostawić, tak na pamiątkę, to wtedy ja je przesyłam sobie na dysk, zgrywam na komputer, robię kopię na pendrive'ie, no i mam wspomnienia. Kolejny punkt to pakowanie się. Pod tym punktem zapisuję, kiedy muszę się spakować na dany wyjazd, czy to służbowy, czy to do domu rodzinnego, czy gdziekolwiek. Albo też zapisuję, kiedy mam się rozpakować z tego wyjazdu. Bo ja miałam taką tendencję, że ja przyjeżdżałam i nie rozpakowywałam toreb przez czasem nawet tydzień. Dlatego nie chcę teraz takich sytuacji i zapisuję sobie w dzień przyjazdu, że ja mam się rozpakować i mam to zapisane, więc prawdopodobnie to zrobię. Nie zawsze się to udaje, ale w wielu przypadkach robię to tego samego dnia. Kolejny punkt: siatkówka. Chodzę na siatkówkę, na studiach mamy taką sekcję siatkówki i no zapisuję sobie, kiedy mogę przyjść na tą siatkówkę. Normalnie bym zapisywała co tydzień, ale w tym roku to już widzę, jak to wygląda i na pewno nie będę tam co tydzień, bo na przykład byłam w tym roku tylko na pierwszej siatkówce, na kolejnych 2 nie mogłam być, ponieważ miałam spektakle. Dlatego cieszę się, że w tym tygodniu prawdopodobnie uda mi się na tą siatkówkę dotrzeć. Trzymam za to kciuki i Wy też trzymajcie za to kciuki. Według grafiku to się uda. Kolejny temat to są drzemki. Powiedziałam wcześniej, że zrobiłam sobie limit 15 zadań dziennie. Zmienię to, zrobię sobie limit 14 zadań dziennie, żeby zostawić ostatnie zadanie na drzemkę regeneracyjną. Jako że teraz mam takie zatrzęsienie wszystkiego, że nie wiem, kiedy mnie zetnie do snu, że ja uznałam, że nie będę mówić sobie, że przez to, że spałam, to nie jestem produktywna, tylko zapiszę sobie drzemkę jako zadanie, po to, aby też zrozumieć, że to jest dla mojej produktywności. To jest między innymi walka z moim pracoholizmem, ale do tego zaraz przejdę, bo Wam wszystko dokładnie wyjaśnię, co ja robię. Ostatni temat, jaki mam zapisany, to terapia i leki. Z dopiskiem plus lekarze. Nie miałam tego zapisanego wcześniej, bo na terapię no to się umawiałam, wiecie, na bieżąco i na bieżąco zapisywałam, kiedy ja tą terapię umówiłam, ale teraz uznałam, że dopiszę sobie ten temat i dopisałam sobie też leki, bo przyznam Wam się, że w tym całym zatrzęsieniu w niektórych dniach po prostu zapominam brać leki od psychiatry. Nie to, że nie chcę, bo bardzo chcę, bo one mi pomagają, tylko ja po prostu zapominam, bo mi to ucieka z głowy, bo po pierwsze nie mam tego zapisanego, a po drugie po prostu jest tyle tego wszystkiego, że ja nawet o tym nie myślę, więc ja muszę mieć to zapisane. Więc ja teraz codziennie od jutra, w sensie dzisiaj wzięłam na luzie, ale dosłownie zapisuję sobie, dzisiaj właśnie będę jeszcze planować tydzień, bo dopiero zaczęłam,
Więc od jutra zapisuję sobie codziennie wziąć leki od psychiatry, żeby o tym pamiętać, bo to jest ważne i to jest potrzebne i to jest niezbędne. I serio, ja sama jestem na siebie zła, że to mi uciekało. Nie mówię, że często, okej? Nie mówię, że często, ale uciekało mi co jakiś czas i to nie jest okej. Więc będę sobie to zapisywać i mam nadzieję, że to mi też pomoże i że będę totalnie regularna i że będę brała to po prostu dzień w dzień. No a ten dopisek lekarzy, no to wiadomo, jak się umówię na jakąś wizytę u lekarza gdzieś, czy to pierwszego kontaktu, czy to prywatną, czy to na NFZ, czy to cokolwiek, to po prostu sobie to zapiszę w tym kalendarzu. Skończyliśmy z tematami i uważam, że to jest idealny moment, żeby przejść do ostatniego punktu mojego wywodu o planowaniu, czyli właśnie o walce z pracoholizmem. I jestem z siebie dumna, bo to, o czym zaraz Wam powiem, wymyśliłam sobie absolutnie sama i powiedziałam o tym terapeutce i moja terapeutka była like, wow, ale świetny pomysł. Więc zacznijmy sobie od takiego wstępu, że każda strona to jest jeden dzień i na dole mam co najmniej jedną linijkę zostawioną na notatki. Po prostu notatki z danego dnia. I wiadomo, jak jest jedna linijka, to napiszę jedno zdanie. Czasem napiszę więcej. Ostatnio po prostu miałam takie zatrzęsienie, że te 14-15 zadań dziennie to była norma. Też nie chcę, żeby to tak wyglądało. Chcę sobie też dawać więcej przestrzeni. No ale no jest jak jest. I te notatki są totalnie różne. Czasem wyładowuję swoją frustrację i piszę rzeczy w stylu jestem wykończona, mam dość, co tu się dzieje i mówię wam to bardzo cenzuralnie, bo moje notatki często takie, w których wyrzucam złość, nie są cenzuralne. O, tutaj znalazłam ciekawą notatkę, powiem wam, bo tak sobie przeglądam i znalazłam ciekawą notatkę. Dałam sobie dużo wolnego czasu. Trochę żałuję, ale wiem, że tego potrzebowałam. Dosłownie, to jest dosłownie opis mojej walki z pracoholizmem. Dałam sobie dużo wolnego czasu, wiem, że tego potrzebowałam, więc ja już jakby wychodzę z tego, wiem, że tego potrzebowałam, próbuję sobie to wytłumaczyć, no ale jest dopisek trochę żałuję. No nie żałuję, że tyle wolnego czasu sobie dałam. No ale nie, jakby to jest po prostu czysta prawda, którą wtedy czułam, ale taka jest prawda, że powinnam sobie też dawać ten czas wolny dla siebie, bo to jest absolutnie ludzkie i normalne. O, mam tutaj na przykład zapisek, to już przejdźmy do zapisków takich bardzo pozytywnych. Mam zapisek, to był dobry dzień. Dosłownie, to jest moja notatka. To był dobry dzień. Ale mam też notatkę w stylu dziwnie było. Dosłownie, ja mam napisane dziwnie było i ja nie wiem. A, już wiem o co chodzi, bo spojrzałam sobie na to, co się działo tego dnia. Nieważne, to zostaje już absolutnie tylko i wyłącznie dla mnie. Inna notatka. Męczący dzień, ale do ogarnięcia. Staram się być z siebie dumna każdego dnia. Nie jestem sama, będzie dobrze, musi być. Wiecie, to są takie słowa afirmacji, manifestacji, żeby też sobie powiedzieć, okej, nie jestem sama, będzie dobrze, jestem z siebie dumna, let's go, jakby Monia, lecisz do przodu. Albo na przykład tutaj mam ciężki dzień, ale jakoś daję radę. Tutaj mam napisane, jestem wykończona z wykrzyknikiem i drukowanymi literami, więc musiałam być serio zmęczona, no? Ale kolejnego dnia mam notatkę, jestem z siebie dumna. O, mam notatkę, że wszystko się powoli układa. A z ostatniego czasu przeczytam wam parę notatek. Pierwsza. Pokręcone to wszystko. Kolejna. Nie wyrabiam się z życiem. Kolejna. Padam na twarz. Kolejna. Moje życie to hit XD. Dosłownie napisałam XD. I to było akurat 1 października i wiem, co wtedy robiłam. Także rozumiem totalnie tą notatkę. Kolejna notatka. At this point już nie wiem, co się dzieje. A parę dni później notatka. Życie jest super. Dosłownie. Mam napisane, życie jest super. Także wiecie, notatki są bardzo zróżnicowane, dni są bardzo zróżnicowane, jest to jak najbardziej ludzkie. Ale oprócz notatek robię też sobie wskaźnik mojej wydajności. I to brzmi dosyć przedmiotowo, że jakbym traktowała siebie jak przedmiot, że wiecie, jakiś robocik
i na ile jest wydajny. No nie chcę tak, nie chcę, żeby to tak to brzmiało, aczkolwiek nie wiem, jak to inaczej nazwać. Więc powiem Wam opisowo, o co mi chodzi. Zapisuję sobie przy każdym zadaniu jego wagę. Mam wagi od 1 do 3. Jak w szkole przy ocenach. Jakieś takie potężne rzeczy typu praca, studia, ważny mail do napisania daję sobie w wadze 3. W przypadku nagrania bądź montażu jakiegoś filmiku daję sobie rangę 2. Chyba że filmik jest jakiś naprawdę potężny, to 3. Tak samo w przypadku nagrywania podcastów daję sobie wagę zadania 3. Rzeczy takie dosyć szybkie, typu maseczki, yerba, właśnie takie rzeczy, albo porządkowanie maili, bo z tygodnia na tydzień tego nie jest dużo, daję w wadze 1. I wiecie, ja też czuję najbardziej w sobie, na jaką wagę dać dane zadanie, i ja sobie później w ogóle zliczam punkty z tych zadań, zliczam sobie, ile tych zadań udało mi się zrobić w ciągu dnia i wyliczam sobie procenty, że na przykład, nie wiem, randomowy dzień. Mamy tutaj poniedziałek, 22 chyba wrzesień, I guess. Tak, 22 wrzesień. I tak, wszystkie zadania miały łącznie 30 punktów. Mi się nie udało zrobić wszystkich zadań. W ogóle, fun fact, nigdy mi się nie udało zrobić wszystkich zadań zaplanowanych na dany dzień, bo po prostu daję sobie za dużo na głowę, nie? No ale tego dnia akurat zrobiłam zadań na 19 punktów, więc 19 z 30 wyszło 63%. 63% mojej wydajności. I słuchajcie, kiedyś ja bym podeszła do tego tak, że ja bym była like, to jest mało. To jest mało, ja powinnam zrobić wszystko. A właśnie tutaj o to chodzi, żeby spojrzeć na to i być like, dobra, jakby na ten stan, w którym jestem, na ten stan tego, że ja jestem zabiegana, że nie mam 100% energii, to naprawdę tutaj jest dużo zrobione i mogę być z siebie dumna. Zwłaszcza, że notatka tego dnia to jest 5-godzinna drzemka to stan umysłu XD. Tak, bo to był ten dzień, który bardzo dobrze pamiętam, kiedy zasnęłam o 16, a wstałam o 21, a i tak zrobiłam 63% tego, co miałam zrobić. Więc tutaj serio mogę być z siebie dumna. I właśnie dzięki temu, że ja sobie też opracowałam ten system, to ja staram się to jakoś tak rozplanowywać, żeby mieć jak największą wydajność i też być świadoma tego, w jakim momencie ta wydajność nie będzie wysoka. Wiecie, obserwować różne rzeczy, obserwować, w jakich sytuacjach zrobię więcej, w jakich sytuacjach zrobię mniej. Dlatego też ja sobie zapisuję takie rzeczy typu drzemki, spotkania ze znajomymi, imprezy, jako zadania, bo dzięki temu ja nie traktuję tego jako rzeczy niepotrzebne. Bo ja kiedyś tak robiłam, że dla mnie przyjemności jakiekolwiek albo zbieranie sił było niepotrzebne. Największą odklejkę to ja miałam na 1. roku studiów, kiedy nie spałam całe noce, bo uważałam, że jak śpię, to nie jestem produktywna. Nigdy więcej, okej? Nigdy więcej. Dlatego teraz chcę spać w nocy, chociaż przy tym trybie życia śpię po 4-5 godzin, więc ogólnie jest źle, bo powinnam więcej. Ale w związku z tym daję sobie przestrzeń na drzemki w dzień i zapisuję to jako zadanie. I dzięki temu mój pracoholistyczny mózg uważa, że spełnił zadanie i traktuje to jako zadanie wykonane. I dzięki temu ja się czuję lepiej psychicznie, a równocześnie dbam o siebie i o relacje społeczne. Bo ja też rozmawiałam o tym na terapii i podczas pewnej sesji powiedziałam, że ja nie mam czasu na spotkania ze znajomymi, ja ciągle siedzę sama, bo ja robię to, tamto, ja ciągle pracuję, ja ciągle coś robię. I jakby ja nie mam czasu, bo jakby to jest przyjemność i ja potrzebuję pracować w kółko, no nie? A moja terapeutka miała takie, wiesz, że spotkania z twoimi przyjaciółmi to też jest swego rodzaju obowiązek. To jest obowiązek spełniania roli społecznej przyjaciółki. I to mi serio dało do myślenia, no bo taka jest prawda. Spotkania z ludźmi to nie jest niepotrzebna przyjemność. To jest dbanie o siebie. To jest nawiązywanie relacji społecznych, to jest układanie sobie życia. Ja przez wiele lat w ogóle nie brałam tego pod uwagę. Naprawdę. I o tym mogłabym gadać i gadać i gadać i gadać.
Po prostu wiem, że jak sobie to zapisuję, to mój mózg traktuje to jako zadanie, ja traktuję to jako coś, co jest mi potrzebne do życia. Bo ja już w tym momencie oddzielam siebie od mojego mózgu. W takim sensie, że wiem, że mój mózg ma wyuczone niezbyt ciekawe schematy i musi jeszcze się z tego wyrwać z wielu rzeczy, a ja już jestem o wiele bardziej świadoma niż parę lat temu i dzięki temu ja po prostu sobie układam wszystko i ja nie traktuję na przykład moich przyjaciół jak zadanie. Jakby nie chcę, żeby to tak brzmiało. Nie traktuję moich przyjaciół jak zadanie, ale wiem, że mój mózg tak to potraktuje. I dzięki temu, że mój mózg to tak traktuje, ja to zapisuję, ja tego tak nie traktuję, to moi przyjaciele nie są traktowani jakby nie czują się traktowani przeze mnie jak zadanie, ale ja wiem, że mój mózg będzie spełniony. I ja wiem, że to jest pokręcone, wiem, że prawdopodobnie mówię chaotycznie. Mam nadzieję, że cokolwiek udało mi się wyjaśnić. Tak czy siak, zwieńczając temat, robię sobie też wydajność tygodniową i wydajność miesięczną. Czyli zliczam punkty z całego tygodnia bądź całego miesiąca i wyliczam procenty na tej samej zasadzie, co po prostu każdego dnia. I w sumie to tyle, jeżeli chodzi o moje planowanie. Może kogoś tym wszystkim zainspiruje? Tak czy siak, dawajcie znać, co o tym sądzicie. Sekcja komentarzy jest wasza. Trzymajcie się, love you so much!